Futbol to biznes. Opodatkujmy go jak należy. Odcinek dedykowany wszystkim bezkrytycznym fanom wolnego rynku będzie o Lewandowskim, Ronaldo, Messim i innych, a także o Superlidze, która jak meteoryt przeleciała przez media w ostatnich dniach. Zacznijmy od Superligi. Śmiała inicjatywa, która miała zrewolucjonizować europejski futbol za sprawą 12 czołowych klubów, jeszcze na początku tygodnia budziła silne emocje. Pojawiło się wiele opinii, że jej powstanie oznacza koniec futbolu, jaki znamy, że futbol zostanie zdominowany przez finansowych gigantów, którzy dzięki tej inicjatywie staną się jeszcze więksi i jeszcze potężniejsi. Bez obaw. Po 3 dniach z parszywej 12 Dirty Dozen została co najwyżej niedomyta szóstka. Szóstka, która chyba już gorączkowo zastanawia się, jak tu się wycofać, nie tracąc do reszty twarzy. Ale prawda jest taka, że Superligi już nie ma. Nie przetrwała tygodnia. Wizja dodatkowej kasy się oddaliła, choć nie do końca, bo UEFA, żeby pogrzebać niebezpieczną ideę Superligi, też dorzuciła kasy. Czyli finansowo rzecz ujmując, nie jest tak źle. W ogóle w futbolu tym na wysokim poziomie źle nie jest i o tym ma być ten odcinek, bo zarobki piłkarzy, ale także innych wybitnych sportowców, jak również różnej maści celebrytów, są moim zdaniem niedorzecznie wysokie i stanowią jeden z lepszych dowodów na to, że wolny rynek, taki absolutnie wolny rynek, nie prowadzi do rozwiązań promujących ogólnospołeczny dobrobyt. Początki były niewinne. Popularność piłki nożnej sprawiła, że w poszczególnych miejscowościach powstawały kluby, w których trenowali okoliczni mieszkańcy. Czasem jakiś lokalny przedsiębiorca zaangażował się we wsparcie takiej inicjatywy i klub mógł się rozwijać. Tak narodzili się kibice. Rodziny, znajomi przychodzili na lokalny stadion, by dopingować swoich bliskich i swoich sąsiadów. Tak było dawno, dawno temu, choć są miejsca, gdzie ten model przetrwał do dziś. We wsi, w której spędzałem jako dziecko letnie wakacje, do dziś jest niewielki klub sportowy, obecnie wspierany przez lokalnego małego biznesmena. Ale futbol zaczął się zmieniać. Powoli narodził się fenomen piłkarzy zawodowych, którzy utrzymywali się z tego, że grali. I tak zaczęła się stopniowa komercjalizacja futbolu, która przyniosła szereg zmian. A taką symptomatyczną zmianą jest na przykład to, że mój młodszy kolega z pracy jest zagorzałym kibicem Juventusu Turyn, choć nie urodził się w Turynie, nie mieszka w Turynie i chyba kibicując nie wspiera nikogo z sąsiadów, znajomych czy z rodziny. Bo dziś Juventus Turyn to globalna marka, a jego piłkarze to gwiazdy, celebryci. Wróćmy do wolnego rynku. Chciałoby się, by wynagrodzenie za pracę stanowiło odzwierciedlenie wartości, jaką dla społeczeństwa przedstawia dana praca. W myśl tego twierdzenia, w warunkach rynkowych, dobry fryzjer zarabia więcej od kiepskiego fryzjera, bo społeczeństwo woli być ostrzyżone ładnie, a nie brzydko. Logiczne, prawda? Chirurg zarabia więcej niż ogrodnik, bo fachowe wycięcie wyrostka robaczkowego cenimy sobie bardziej niż równiuteńkie skoszenie naszego trawnika. I znowu, to jest logiczne. Dlatego lubimy wolny rynek, prawda? Otóż nie do końca. Talent Roberta Lewandowskiego jest niezwykły. Umiejętność ulokowania w bramce piłki kopniętej z 11 metrów jest imponująca. Lewandowski dostarcza nam emocji i zachwytu. Ale są też ludzie, którzy zamiast zawodowo kopać piłkę, zawodowo ratują życie. Mowa o ratownikach medycznych. Ich działania ratują życie i to nie tak od czasu do czasu, ale codziennie, dzień po dniu. Jakiś czas temu przeczytałem, że ich średnie zarobki to 3000 zł miesięcznie. Zróbmy ćwiczenie na wyobraźnię. Wyobraźmy sobie świat bez futbolu. Smutny byłby to świat. Bez wątpienia. Nie, futbol musi być. Więc wyobraźmy sobie świat bez ratowników medycznych. Oj, byłoby zdecydowanie smutniej. Ratownicy medyczni są ważni. Bardzo. Więc jak wytłumaczysz, drogi słuchaczu, jak uzasadnisz to, że my jako społeczeństwo płacimy Robertowi Lewandowskiemu miesięcznie, powtarzam, miesięcznie, tyle ile ratownik medyczny zarobi przez, uwaga, 185 lat? 185 lat pracy związanej z ratowaniem życia opłacamy kwotą, którą piłkarz dostaje w miesiąc. Jest z pewnością szereg różnych argumentów, które można przytoczyć na poparcie tego, że Lewandowski powinien bardzo dużo zarabiać. Ale chyba żaden z nich nie uzasadni tej dysproporcji. 1 miesiąc kontra 185 lat. To za dużo.
W sezonie 1984-85 przeciętny piłkarz z Premier League zarabiał około 25 tysięcy funtów rocznie. Przeciętne wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii wynosiło wówczas około 10 tysięcy funtów, a więc przeciętny piłkarz w Premier League zarabiał 2,5 raza więcej niż przeciętny pracownik. Jeśli spojrzymy na sezon 2009-2010, to wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii wzrosły do 34 tysięcy funtów, więc są ponad 3 razy większe. Można by więc oczekiwać, że przeciętny piłkarz zarabiał w tym sezonie też ponad 3 razy więcej, więc ponad 75 tysięcy funtów. Faktycznie, zarabiał ponad 75 tysięcy funtów. Tak dokładnie to 1 100 000 funtów. Tyle zarabiał przeciętnie. Mechanizmy wyjaśniające, dlaczego zarobki piłkarzy rosną w tak szybkim tempie, są dość dobrze znane. Nie jesteśmy chyba w stanie ich zmienić i nie o nich chcę tu mówić. Chcę powiedzieć o tym, że gdyby gwiazdy światowego futbolu zarabiały na przykład połowę tego, co dziś, to ich osiągnięcia oraz ich zaangażowanie wcale by się nie zmniejszyły. Perspektywa kariery wybitnego piłkarza byłaby nadal niezwykle atrakcyjna dla dzieciaków i młodych chłopaków kopiących piłkę na całym świecie. My, jako społeczeństwo, szalenie mocno przepłacamy za przyjemności płynące z piłki nożnej. Możemy to wszystko mieć, ponosząc znacznie mniejszy koszt. Dlatego właściwe, czytaj wysokie oraz progresywne, opodatkowanie dochodów piłkarzy, ale też innych wybitnych sportowców, a także wszelkich celebrytów, powinno być tematem, którym zajmujemy się równie chętnie jak problematyką opodatkowania wielkich korporacji. Korporacji, które dzięki kreatywnej księgowości unikają płacenia podatków jak tylko mogą, a mogą sporo, bo pracują dla nich najlepsi prawnicy i najlepsi księgowi. Podobnie zresztą jak dla piłkarzy. Okazuje się bowiem, że gwiazdy takie jak Messi, Ronaldo czy Neymar są nie tylko świetni w kopaniu piłki, ale i w unikaniu podatków. Wstyd, panowie. Naprawdę brakuje wam do pierwszego i dlatego musicie kantować? Chyba w pełni zasługujecie na żółtą kartkę. Jeśli odcinek się wam spodobał, nie zapomnijcie wcisnąć łapki w górę, a jeśli chcecie nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia.